I think you learn it from being a little kid. Myślę, że nauczyliście się tego, będąc jeszcze małymi dziećmi, That some stories are worth remembering. że są takie historie, które warto pamiętać. As I get older, my grandparents also get older. Kiedy ja staję się starszy, również moi rodzice stają się coraz starsi, moi dziadkowie stają się starsi. And I'm becoming more and more saddened by the fact no one has sat down and just written down their story. I smuci mnie to, że nikt nie usiadł po to, aby spisać ich historię i opowieści. This thought popped in my head. Someone should sit down with Frank and Betty and sit with the tape recorder and just let them go. Jaka myśl mi przyszła do głowy, że ktoś powinien usiąść z Frankiem i z Betty, włączyć magnetofon i po prostu pozwolić im opowiadać. You know, my grandparents are to the age where they kind of repeat themselves and tell the same stories over and over again. I moi dziadkowie są już w takim wieku, kiedy powtarzają się i często powtarzają te same historie ciągle i ciągle na nowo. But man, how good would it be for them to just get a green light and for just to say, tell me everything. I jakże to byłoby wspaniale dać im zielone światło i powiedzieć, opowiedz mi wszystko, powiedzcie wszystko. And save those stories of the family for as long as you can. I zachować te historie, te rodzinne opowieści tak długo, jak to tylko możliwe. I remember, and I'm sure some of you can remember, but I remember sitting down with Grandpa Frank in the living room. I ja pamiętam, i być może wy też macie podobne wspomnienia, pamiętam jak siedziałem w salonie z dziadkiem Frankiem. And he had this old man smell, even when I was young. I on miał taki zapach charakterystyczny dla starszego człowieka. Który... Some of you know what I'm talking about. I wiecie, o czym mówię. Some of you know very well what I'm talking about. I którzy doskonale wiecie, o czym mówię. And I loved that smell. I ja kochałem ten zapach. I was walking through Biedronka the other day and I smelled it. I czegoś razu byłem w Biedronce i poczułem go. And I started looking for Grandpa Frank in that store. I zacząłem się rozglądać za dziadkiem Frankiem właśnie w tym sklepie. Where are you? Because that smell just brings back memories. Gdzie jesteś? Bo ten zapach przywodzi na pamięć wspomnienia. Think about those moments you've had with your grandparents. I pomyślcie o tych momentach, które przeżywaliście razem ze swoimi dziadkami. They sat down and they told us stories of people we never knew. Oni siadali, opowiadali historie ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. And they told us of places maybe we'd never see. I opowiadali o miejscach, w których nigdy nie byliśmy. And you realize even as a young kid that some stories are worth remembering. I jako nawet dziecko uświadamiałeś sobie, że są historie, które warto pamiętać. So I want to invite you to imagine this. A więc chcę, abyście wyobrazili sobie to. Kind of see it in your mind. I zobaczyli to w swoich myślach, w swoich umysłach. Right, just a young little Jewish girl. Tą żydowską dziewczynkę. And she's kind of peering up over the counter saying, "Mommy, what are you cooking?" I ona pochyla się nad blatem i mówi, mamusiu, co gotujesz? And she's saying, well, I'm cooking a meal because we're having everybody over. A mama mówi, przygotowuję posiłek, ponieważ będziemy mieli gości. And she can barely see over the counter. She says, Mommy, why are we having everybody over? I ona tak patrzy za tego blatu i mamusiu, ale czemu do nas przyjdą goście? And her babcia, who's sitting in the corner with her eyes closed and her hands folded on her lap. A jej babcia, która gdzieś tam siedzi sobie w kącie, ze złożonymi rękami, przymkniętymi oczami. She says, come over here. Mówi, podejdź do mnie. I'll tell you. Opowiem ci. And she begins to tell her this story. I zaczyna opowiadać jej historię. You see, in the days after Haman had died. W tych czasach, kiedy po tym jak umarł Haman. And he was the enemy of our people. I on był wrogiem naszego narodu. Even after the enemy was defeated. Nawet potem jak ten wróg został pokonany. His plans lasted long after his defeat. To jego plany przetrwały dłużej niż jego porażka, jego klęska. And he had made a plot against our people. I on miał taki spisek przeciwko naszemu ludowi. And this is the beginning of the story I like to call a new decree.
I to jest początek historii, którą chciałbym nazwać nowy dekret. Because the date was fast approaching. Ponieważ dzień się zbliżał. When the enemies of our people were able to take up arms and destroy us. Zbliżał się dzień, kiedy wrogowie naszego narodu mogli chwycić za broń po to, żeby nas zniszczyć. And when my grandmother heard that news, she realized there was nothing they could do to stop the decree of the king. I kiedy moja babcia o tym usłyszała, uświadomiła sobie, że nic nie możemy zrobić, aby powstrzymać wykonanie dekretu królewskiego. And I still remember when my grandmother told me this story. I ja ciągle pamiętam, kiedy to moja babcia opowiadała mi tę historię. And tears began to fill her eyes. I łzy zaczęły spływać jej po policzkach. As she remembered what it was like that day when that news reached her family's ears. Bo przypomniała sobie ten dzień, kiedy ta wiadomość dotarła do jej rodziny. Crying from all the Jewish families was heard all across the kingdom. I płacz we wszystkich żydowskich domach dał się słyszeć po całym królestwie. But what could be done? Ale co można było zrobić? God's people were in danger. Our people were in danger. Boży lud był w niebezpieczeństwie. Nasz lud był w niebezpieczeństwie. And the promise God gave to Abraham hung in the balance. I ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, wisiała na jednym włosku. And the little girl asks her babcia, Babcia, what could you do? I ta mała dziewczynka pyta się babci, ale babciu, co można było zrobić? How would God get us out of that situation? Jak Bóg nas ocalił? And she said, I ona powiedziała, God had put people in the right place at the right time. Bóg umieścił właściwych ludzi we właściwym miejscu i właściwym czasie. We're still here, aren't we? Ciągle tu jesteśmy, czyż nie? Because Esther and her uncle Mordecai got together and went before the king. Ponieważ Estera i jej kuzyn Mordechaj spotkali się razem i spotkali się z królem. And they said to the king, we have to stop this day. I powiedzieli królowi, królu, musimy powstrzymać tą masakrę. But the king was in a difficult position. Ale król był w bardzo trudnej sytuacji. Because even in pagan worlds, good kings must keep their word. Ponieważ nawet w pogańskim świecie królowie muszą dotrzymywać słowa. The writing that said the enemies of the Jews could come and make war with them was stamped with his seal. Dekret, który mówił, że wrogowie Żydów mogą się uzbroić i określonego dnia przyjść, aby zniszczyć Żydów, nosił na sobie pieczęć samego króla. The word of the king can never be undone. I słowo króla nie może być zmienione. When a king makes a promise, Kiedy król coś obiecuje, it must happen. to musi się wydarzyć. And so Mordecai and Esther think of what could be done. A więc Estera i Mordechaj myślą i zastanawiają się, co można zrobić. And Mordecai takes up his little quill and he begins to write in the name of the king. A więc Mordechaj bierze swój kałamarz z atramentem, swoje pióro i zaczyna pisać w imieniu króla. And he begins to say that in all the regions of all the empire of Persia, Jews must gather together. I napisał, że we wszystkich prowincjach królestwa wszyscy Żydzi mają zebrać się jednego dnia razem. And they are to defend themselves against their enemies. I mają prawo się obronić, mają się bronić przed swoimi wrogami. And they can then, after they win, can take the possessions, the property, and the wealth of their enemies. I po tym, jak się obronią, pokonają swoich wrogów, mają prawo zabrać posiadłości i majątki swoich wrogów. And word went out to all the Jews in all the kingdom. I ta wiadomość rozeszła się po całym królestwie i dotarła do wszystkich Żydów. Do you know what happened next? A wiesz, co wydarzyło się dalej?
they celebrated. Świętowali. When that word reached my babcia's ears, Kiedy ta wiadomość dotarła do uszu mojej babci, she has the memory of the shouting and the singing and the dancing in the streets. ona wspomina śpiewanie i hałas i taniec na ulicach. Finally, a way had been given for victory to be achieved. W końcu pojawiło się słowo, które dawało nadzieję na zwycięstwo. And you could hear songs of joy from all over. I mogłeś słyszeć piosenki radości po całym królestwie. And then the little girl says to her babcia, I potem mała dziewczynka mówi do swojej babci, well, what happened then? a co było dalej? And she says, then A ona mówi, potem we move into this part of the story I call victory over the enemy. A potem przechodzimy do tej części historii, którą ja nazywam zwycięstwo nad wrogiem. You see, we celebrated because the victory was to come, but it was already as good as done. My się cieszyliśmy, bo wiedzieliśmy, że zwycięstwo nadchodzi, ale byliśmy tak o tym przekonani, jakby ono już miało miejsce, jakby się wydarzyło. My grandfather and my great-grandfather gathered all the men together and they fought against their enemies who made war on them. Mój dziadek i wszyscy nasi mężczyźni zebrali się razem i rozpoczęli walkę ze swoimi wrogami. Even in the capital city, the sons of the enemy, the sons of Haman, were all defeated. I nawet w stolicy synowie samego naszego największego wroga, Hamana, wszyscy zostali pokonani. And everything was up for grabs. All the riches and everything that was owned by the enemy was going to be given over to our people. I wszystko, co oni posiadali, miało należeć do nas, miało być nam dane. Oh, she says. O, mówi dziewczynka. Just like God provided victory to our people when they settled in the promised land. To zupełnie tak samo jak wtedy, kiedy Bóg dał zwycięstwo naszemu ludowi, kiedy zajmował ziemię obiecaną. And so, babcia, they went in, right? And they took everything. They took all the riches and God blessed our people. Oni weszli i zajęli wszystko, przejęli cały majątek, wszystkie posiadłości, bo Bóg w ten sposób pobłogosławił nasz lud. Very good, she says. Dobrze, mówi babcia. That's right. It's just like when Joshua led our people to victory. To właśnie tak jak wtedy, kiedy Bóg prowadził nasz lud do zwycięstwa. Except do you remember Ale czy pamiętasz, that when Israel went in to the promised land, the first place that they conquered, że kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, to w tym pierwszym miejscu, które zdobyli, did they take the money? czy oni zabrali pieniądze? Were they supposed to become wealthy off of the victory that they had achieved? Czy mieli się bogacić na zwycięstwie, które odnieśli? And she sits there and she thinks, Dziewczynka siedzi i myśli, no, no nie. no, they weren't supposed to take it. No właśnie, oni nie mieli nic zabierać. That's right. No tak. You see, in those days, Bo widzisz, w tamtych czasach it's a way of saying that our victory here today to jest sposób, w którym mówimy sobie, że nasze zwycięstwo dzisiaj it wasn't won by our hands. to jest przypomnienie, że ono nie zostało odniesione naszymi rękami. And it wasn't done for ordinary purposes like conquest or plunder or riches. I nie zostało odniesione dla takich zwyczajnych celów, takich jak podbój, zwycięstwo czy posiadłości i majątek. No, this was done by God. Ale to zwycięstwo zostało odniesione przez samego Boga. Now, sure, our grandparents and great-grandparents, they fought with real blood and real swords. I tak, to prawda, nasi dziadkowie walczyli z ludźmi z krwi i ciała i prawdziwymi mieczami.
But the victory was God's. Ale to zwycięstwo należało do Boga. It was God who fought for us. To był Bóg, który za nas walczył. It was God who promised victory. To Bóg obiecał zwycięstwo. Can you guess what happened next? Czy możesz zgadnąć, co wydarzyło się potem? We celebrated. Świętowaliśmy. That's right. No tak, We celebrated. świętowaliśmy. There were 2 days of fighting. Były 2 dni walki And this is the part of the story I like to call the days of celebration. i to jest ta część historii, którą nazywam Dni Świętowania. You see, you remember the stories, don't you? Pamiętasz tę historię, prawda? That when God does great things and God saves his people, we pause. Że kiedy Bóg dokonuje wielkich rzeczy i ratuje swoich ludzi, to my się zatrzymujemy. Life can't continue in normal as if nothing had happened. Życie nie może się kontynuować tak, jakby się nic nie wydarzyło, No, we stop ale my musimy się zatrzymać and we celebrate. i świętować. We don't work. Nie pracujemy, We gather. spotykamy się razem, We tell stories. opowiadamy historie, We think of memories. myślimy o wspomnieniach, wspominamy. We eat good food and we drink good drink. Jemy dobre jedzenie i pijemy dobre rzeczy. We celebrate. Świętujemy. But Babcia, the victory wasn't really done, was it? Ale babciu, przecież to zwycięstwo nie zostało jeszcze tak naprawdę odniesione. Czyż tak nie było? Some of us live in Israel and some of us have this victory, but it still doesn't seem like all those promises that God gave to our people are all done. No to prawda, niektórzy z nas żyją w Izraelu i walczyło to zwycięstwo, ale przecież nie wszystkie obietnice się wypełniły, które Bóg nam złożył. That's right, To prawda, but not yet. ale jeszcze nie. But the fact that we celebrate these kinds of things Ale fakt, że świętujemy tego rodzaju rzeczy, puts us in a position of a continuing story. pozwala nam się odnaleźć w historii, która trwa, która się nie kończy. Well, how did everybody know that we were going to celebrate these 2 days? A więc skąd mamy wiedzieć, skąd ludzie mają wiedzieć, że mamy świętować te 2 dni? Oh, Mordecai and Esther, they got together again and they wrote a letter in the name of the king. O, Mordechaj i Estera spotkali się razem i napisali list w imieniu króla. And they wrote to all the Jews in all the kingdom I napisali do wszystkich Żydów, którzy mieszkali w całym królestwie, that these days are to be remembered and celebrated anywhere there are sons of Abraham. że te 2 dni mają być świętowane i wspominane wszędzie, gdzie mieszkają synowie Abrahama. Because that's when God gave us victory and saved his people. Ponieważ to jest moment, kiedy Bóg dał nam zwycięstwo i ocalił swój lud. And Babcia mutters under her breath as if what she says is more true than true. I babcia z takim spokojem wypowiada słowa, które brzmią z przekonaniem, bo wie, że to najprawdziwsza prawda. She said quietly, just like he promised. I mówiąc szeptem, wypowiada słowa tak, jak obiecał. And she was in the room, but you could tell that her mind had gone somewhere else. I chociaż siedziała w pomieszczeniu, to patrząc na nią wiedziałeś, że jej myśli pobiegły zupełnie gdzieś dalej. And the little girl could just see in her Babcia's eyes that she was running over her story. I mała dziewczynka, patrząc swoją babcię, widziała w jej oczach, że ta babcia raz jeszcze przeżywała w swoich myślach całą tą historię. And the little girl just let her go. A mała dziewczynka nie śmiała przeszkadzać. Every now and then she'd smile, she'd laugh.
od czasu do czasu uśmiechała się albo nawet śmiała się. And then she came back to that moment. I potem myślami wróciła do tego momentu. And she said, but that story's not finished. I mówi, ta historia jeszcze się nie skończyła. You see, there's a final piece. Bo widzisz, jest jeszcze jeden element. And it's a piece that says much more than it says just in words. I ten ostatni element komunikuje więcej niż można opisać słowami. And this is the part of the story I like to call in the days of the king. I ta część historii, nazywam ją Dni Króla. You see, in those days, I widzisz, w tych dniach Mordecai was raised to the second in command of the entire Persian Empire. I w tych właśnie dniach Mordechaj został wywyższony do pozycji, kiedy zajął drugie miejsce po królu w całym imperium. From India to Ethiopia, Mordecai was like a king. Od Indii aż po Etiopię Mordechaj był kimś na wzór króla. And he was clothed with splendor and glory. I był przyodziany w splendor i chwałę. And in those days, I w tych dniach we lived like kings and queens. żyliśmy jak królowie i królowe. We celebrated our feasts. I świętowaliśmy i obchodziliśmy nasze święta. We were blessed. Byliśmy błogosławieni. That's a good story, To dobra historia, right? prawda? I mean, that's a story worth remembering. To jest historia, którą warto pamiętać. But only Ale tylko wtedy. because God made a promise to Abraham. Tylko wtedy, kiedy pamiętamy, że Bóg złożył obietnicę Abrahamowi. What does it matter if the days of the king were any good? Bo jakie mamy znaczenie, że te dni króla były dobre? And what does it matter if we celebrate certain days and we're happy for seasons, maybe for just moments? Jakie to ma znaczenie, że świętujemy jakieś określone dni, czy obchodzimy święta i zatrzymujemy się, aby się cieszyć na chwilę? Or what does it matter if God gives us temporary victory over our current enemies? Jakie to ma znaczenie, że Bóg daje nam tymczasowe, chwilowe zwycięstwa nad naszymi obecnymi wrogami? And what does it matter if we get a decree from a king? Jakie to ma znaczenie, że dostaliśmy dekret od samego króla? Life is long and there are many kings. Życie jest długie i jest wielu królów. It only matters Ale to ma tylko znaczenie wtedy. because God is a kind of God who, when he makes a promise, he keeps it. Kiedy pamiętamy, że Bóg jest takim Bogiem, który kiedy daje obietnicę, to jej dotrzymuje. Because all the way back in Genesis, God made a promise to Abraham. Ponieważ daleko w przeszłości, w Księdze Rodzaju, Bóg dał obietnicę Abrahamowi, That through your family, the entire world would be blessed. że przez twoją rodzinę cały świat będzie błogosławiony. And that one man from your line will be a king forever. I ten jeden człowiek z twojej rodziny, twój potomek będzie królem na zawsze. And Abraham told that promise to his son and his son's son. I Abraham powiedział tę obietnicę swojemu synowi i swojemu wnukowi. And Jacob told his son Judah I Jakub powiedział to o tym swojemu synowi Judzie on his deathbed, na swoim łożu śmierci. from you will come a king. Z ciebie w przyszłości narodzi się król. And in your family, the kingdom will never end. I to z twojej rodziny wyjdzie królestwo, które się nigdy nie skończy. And the prophet Isaiah said that from the line of David, a king will come. I prorok Izajasz powiedział, że to z linii, z rodu Dawida narodzi się król. Because God promised to our ancestor David that he would have a son on the throne forever. Ponieważ Bóg obiecał naszym przodkom i Dawidowi, że
jeden z jego potomków będzie królem na zawsze. And Isaiah promised that there would be Emmanuel. I Izajasz obiecał, że przyjdzie Emanuel. And the government would be on his shoulders. I władza spocznie na jego ramieniu. And he would reign forever. I będzie panował na zawsze. And Isaiah prophesied that for unto us a child is born. I Izajasz prorokował, że dla nas dziecko się narodziło. And flowing like a river from the throne of David would be peace and justice without end. I sprawiedliwość i prawo będzie płynęło z tronu Dawida i nie będzie im końca. And the prophet Zephaniah said, "No one shall make my people afraid." A Sofoniasz, prorok, powiedział: i nikt nie przestraszy moich ludzi i nie będą się bali więcej. According to the vision that David saw, or that Daniel saw. I według wizji, którą widział Daniel, glory and dominion and a kingdom and nations and languages will worship the Son of Man forever. Że wszelka chwała, wszelka władza, wszelkie panowanie i królestwa będą oddawały chwałę i cześć Synowi Człowieczemu na wieki. And that king will deliver a kingdom to the saints of the Most High God. I to ten król przekaże swoje królestwo świętym najwyższego Boga. And he and they would possess a kingdom forever and ever. I on razem z nimi posiądą królestwo na zawsze. And the Apostle John in the final days of his life wrote down these words. I apostoł Jan w ostatnich dniach swojego życia napisał takie słowa. From the mouth of the word of God he said, "It is done." I będąc echem słów samego Boga powiedział: stało się, wykonało się. I am the Alpha, the Omega. Ja jestem alfą i omegą. I am the beginning and I am the end. Jestem początkiem i jestem końcem. To the thirsty I will give springs of living water forever without cost. Dla pragnących dam źródła wody życia za darmo. To the one who conquers, I will give this inheritance. I will be their God and he will be my son. I dla tego, który zwycięży, dam dziedzictwo i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem. What was true for Esther, for Mordecai, and for the Jews. I to, co było prawdą dla Estery, dla Mordechaja i dla Żydów Over 2,000 years ago 2000 lat temu is even more true stało się nawet bardziej prawdą for us today. dla nas dzisiaj. It's a story and it's a good one. To jest historia, ale to jest dobra historia. But it's more than a story. It's a way of looking at your life. Ale to jest coś więcej niż historia, bo to jest sposób patrzenia na twoje życie. Just like the grandmother in that story, sit and think of the great things God has done. I tak jak ta babcia w historii, usiądź i pomyśl o tych wielkich rzeczach, których dokonał Bóg. For God has declared victory for his people. Ponieważ Bóg ogłosił zwycięstwo swojemu ludowi. So I wish that we would rejoice in the days of our King. A więc radujmy się w dniach naszego Króla. That's a story worth remembering. I to jest historia warta pamiętania.